To nie są efekty specjalne z filmu katastroficznego. To Jamajka w samym sercu huraganu Melissa, największego w historii tego kraju. Samochody porywane przez rzeki błota jak papierowe łódki i żywioł, który nie brał jeńców. Porządek, jaki mieli ci ludzie, przestał istnieć w kilka godzin. Ale w tym całym piekle działy się też rzeczy niesamowite. Ten pies nie wie, czym jest huragan. Nie zna słowa ewakuacja, nie rozumie prognoz, map satelitarnych ani czerwonych alertów. Wyobraźcie sobie przerażenie tego czworonoga, któremu głowa utknęła w stalowej bramie. Do tego jego strach spotęgował mocny dźwięk rozcinania krat wielką szlifierką. To wideo dostałem od Shamira, mojego kumpla z Jamajki, który pracuje tam jako strażak. Ekipa walczy tu z czasem i potężną stalową kratą, żeby dostać się do uwięzionego zwierzaka. Niestety nagranie urywa się w pewnym momencie, ale spokojnie. Shamir potwierdził mi szczęśliwe zakończenie. To, co widzicie, to było dopiero przygotowanie. Chwilę później użyli specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, żeby odgiąć te rozcięte pręty i bezpiecznie wyciągnąć przerażonego psiaka na zewnątrz. Kawał dobrej roboty, panowie. To, co widziałeś przed chwilą, to była tylko zapowiedź piekła. To jest kanał Solo po planecie, a ja zapraszam Cię na historię o tym, jak raj zamienił się w gruzowisko. Ale zanim Melissa uderzyła, Jamajka wyglądała tak. Zanim niebo pociemniało, a wiatr zaczął wyrywać drzewa z korzeniami, Jamajka była definicją spokoju. Tak to wyglądało zaledwie na kilka dni przed uderzeniem. Gdybym wtedy powiedział komukolwiek w Kingston, że nadchodzi katastrofa, pewnie uśmiechnąłby się i odpowiedział: No problem, man. Mieszkałem wtedy na przedmieściach Kingston u lokalnego ziomka Rasa. This is my friend Ras. How you doing, brother? There, you know. Yeah, I think I tried in a New Kingston and see what I want. To nie był hotel z folderu biura podróży, to było prawdziwe życie. Nikt z nas nie zerkał wtedy na mapy pogodowe. Cieszyliśmy się chwilą, kompletnie nieświadomi, że licznik już bije. Moja podróż w głąb wyspy była jak sen. Wybrałem się w góry błękitne, Blue Mountains. Tam na wysokościach, gdzie chmury niemal dotykają ziemi, odwiedziłem plantację kawy. Pamiętam ten aromat i ciszę, którą przerywał tylko śpiew ptaków. To te same plantacje, które kilka dni później Melissa spustoszyła, niszcząc dorobek całych pokoleń rolników. Potem wróciłem do Kingston, pod dom Boba Marleya. To miejsce ma w sobie taką energię, że nawet jeśli nie jesteś fanem reggae, czujesz, że dotykasz fundamentu tej kultury. Ten dom przetrwał niejedno, ale nikt nie przypuszczał, że zaraz przejdzie najcięższą próbę w swojej historii. Jednym z moich najmocniejszych wspomnień jest sytuacja spod Stadionu Narodowego. Spotkałem tam grupę dzieciaków, lokalnej młodzieży, która trenowała sprinty. Wiecie, Jamajka to ojczyzna najszybszych ludzi na świecie, więc nie mogłem odpuścić. Rzuciłem im wyzwanie. Był śmiech, była rywalizacja, była ta czysta, niespożyta radość życia. Tak się chłopaki rozochociły, że teraz będę się ślizgał z nimi, a później z tymi dużymi. Okay, you ready? On your mark. Bang! Patrząc na nich, widziałem naród, który jest nie do zdarcia. Byli wylajtowani, pewni siebie i dumni. Wtedy to była tylko zabawa pod stadionem, ale później, kiedy patrzyłem na te same ulice zalane wodą, myślałem o nich. Czy ta ich wewnętrzna siła wystarczy, by przetrwać to, co zgotuje im ocean? Pokazuję wam to wszystko nie po to, żebyście zazdrościli mi mojej pracy, którą niektórzy określają mianem wakacji. Pokazuję to, żebyście zrozumieli kontrast. Jamajka to nie tylko punkty na mapie zniszczeń. To są ci ludzie, to jest ta kawa w górach, to są te dzieciaki biegające pod stadionem. Melissa uderzyła w konkretne życie, w konkretne wspomnienia i w ten unikalny spokój, który buduje się latami, a można stracić go w jedną noc. Zapamiętajcie te uśmiechnięte twarze i słoneczne góry, bo za chwilę na moich nagraniach nie zostanie z nich prawie nic.
Wielu ludziom wydaje się, że huragan to po prostu jeden wielki podmuch wiatru, który pojawia się znikąd. Ale Melissa miała inny plan. Zanim uderzyła z niszczycielską siłą, rozkręcała się parę dni. Do końca wszyscy wierzyli, że huragan ominie wyspę. Jak mówili moi znajomi, słońce zniknęło tak nagle, jakby ktoś zgasił światło w pokoju. Zanim nastąpiło frontalne uderzenie, Melissa dawała znaki wcześniej. Ja doświadczyłem tych pierwszych, potężnych ulew jeszcze mieszkając u mojego gospodarza Rasa na przedmieściach stolicy Jamajki. Deszcz zawsze przychodził w nocy i ten dźwięk był tak głośny, że zagłuszał nawet myśli. Jest po prostu Armagedon tutaj na Jamajce. Leżałem w ciemności, czułem jak wilgoć wdzierała się w każdy centymetr pokoju i słuchałem jak grunt wokół domu nasiąka, stając się niebezpieczną pułapką. Jakby się normalnie niebo otworzyło. To jest po prostu kosmos. Nie wiedziałem, że ta masa wody właśnie przygotowuje wyspę na to, co Melissa zrobi z drzewami i fundamentami domów za nieco ponad tydzień. To nie był już deszcz, który daje życie. To był deszcz, który zwiastował zniszczenie. Jeśli myślisz, że huragan Melissa był jedynym zagrożeniem na tej wyspie, to znaczy, że nigdy nie jechałeś lokalnym busem z Kingston do Montego Bay. Ja wsiadłem do środka i nagle prawa fizyki przestały obowiązywać. Producent tego pojazdu przewidział miejsce dla 24 osób, a było ponad 40. Ta jazda okaże się potem metaforą ich życia po katastrofie. Nie patrzeć wstecz, nie hamować, pędzić naprzód, nawet jeśli droga jest niebezpieczna i ciasna. Kiedy dojechałem do Montego Bay, nie wiedziałem jeszcze, że za chwilę poznam ludzi, którzy staną się taką moją bliską jamajską rodziną. Dobra, jak ja się w ogóle tu znalazłem? Słuchajcie, korzystam z tego serwisu Couchsurfing i w ogóle Natalię poznałem przez niejaką Nadię. Nadii tutaj z nami nie ma, bo jest też na misji kilkumiesięcznej dookoła świata. Good afternoon. All, you good? Thank you. I Nadia wyraziła, wysłałem do Nadii zapytanie, czy mogę u niej przenocować i w ogóle czy się mogę z nią spotkać. Pisała mi, że jej nie ma aktualnie tutaj w Montego Bay, ale jej koleżanka właśnie jest i stacjonuje w tam jej apartamencie i żebym się z nią też skontaktował i że mogę przyjechać. Jesteśmy w ścisłym kontakcie właśnie z Nadią, która w tej chwili jest na Maderze w Portugalii. I będzie lecieć gdzieś do Chin, do Australii, ja już się nawet pogubiłem, gdzie ona tam będzie lecieć. No dziewczyny na oczy nie widziałem, a takie zaufanie jakieś powstało i taka, można powiedzieć, jakaś międzykontynentalna wręcz taka życzliwość, o tak bym to powiedział. No bo wyobraźcie sobie, no, że ktoś przyjeżdża do was w ogóle, chłopa nie znacie, nie wiadomo skąd przyjedzie. To niesamowite, jak wspólna pasja potrafi skrócić dystans. W świecie, gdzie tyle mówi się o braku bezpieczeństwa, to wirtualne spotkanie przypomniało mi, że obcy człowiek to po prostu przyjaciel, którego jeszcze nie poznałem. Przez te kilka dni żyliśmy tak, jakby czas stanął w miejscu. Chodziliśmy na plażę, pływaliśmy w krystalicznej wozie, ładowałem baterie w najpiękniejszych okolicznościach przyrody, jakie możecie sobie wyobrazić. Teraz rozumiem, dlaczego tyle chyba ludzi przyjeżdża do Montego Bay, no bo... No cóż ja wam powiem. Wow. Wtedy, patrząc na ten spokojny ocean, nikt z nas nie dopuszczał do siebie myśli, że za niewiele ponad tydzień ta sama woda będzie wdzierać się do domów. Natalia była moją przewodniczką po tym raju i to ona powiedziała mi: słuchaj, musisz poznać moich kumpli, to prawdziwe jamajskie charaktery. I tak poznałem Shamira i Adriana. Shamir to człowiek elektrownia. Niesamowita energia, którą pewnie czujecie, jeżeli oglądaliście mój wcześniejszy film. Cześć. 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 Prevent and buy. Bye, yeah. Or hello also. A jeśli chcecie poznać go bliżej, to koniecznie sprawdźcie ten wywiad, który z nim przeprowadziłem. Link znajdziecie w opisie. Shamir i Adrian postanowili pokazać mi Jamajkę też od kuchni. I to dosłownie. Zabrali mnie pewnego wieczoru na poszukiwania najlepszego jerk chicken, czyli legendarnego, pikantnego kurczaka z grilla, którego zapach unosi się nad całą wyspą.
To było moje ostatnie, tak beztroskie wspomnienie z Jamajki. Naprawdę, nie przesadzam. Mówię jak jest, nie ściemniam. Jak jest niedobre, to mówię, że jest niedobre. To jest przepyszne. Te wieczory pełne śmiechu, smaku jerk chicken i poczucia takiej absolutnej wolności i luzu. Kiedy kilka dni później wsiadałem do samolotu, wciąż miałem w uszach ten śmiech. Nie wiedziałem, że następnym razem, gdy usłyszę głos Shamira, będzie mi opowiadał o wyciąganiu ludzi i zwierząt z ruin, a te piękne plaże i wzgórza, z których podziwialiśmy miasto, staną się areną walki o życie. Ten kontrast między ich gościnnością a brutalnością natury, która nadeszła 8 dni po moim wylocie, do dziś nie daje mi spokoju. Nagrania, które zaczęły spływać od tych, co zostali, mroziły krew w żyłach. W jednej sekundzie rzeczywistość moich przyjaciół się zmieniła. Świat, który jeszcze kilka dni temu wspólnie podziwialiśmy, przestał istnieć. Widoczność spadła do zera, zastąpiona przez białą ścianę wody i pyłu. To był moment, w którym dociera do człowieka, jak bardzo, bardzo jesteśmy mali. Możesz mieć najnowszy telefon, ogromny dom, wielkie plany, ale wobec wiatru wiejącego ponad 300 km na godzinę jesteś po prostu małym pyłkiem. Shamir, Natalia, Adrian, wszyscy oni utknęli w środku tego piekła, słuchając, jak ich budynki dosłownie pracują. Wyobraźcie sobie, co czuli, gdy pod ich stopami betonowe ściany zaczęły delikatnie drżeć. Przez okna słyszeli, jak w sąsiedztwie pękają dachy i jak stalowe blachy latają w powietrzu niczym kartki papieru. Najgorsza w relacjach moich znajomych była ta bezczynność i bezradność. Nie mogli wyjść, nie mogli pomóc sąsiadom, nie mogli nawet uciec, bo na zewnątrz śmierć czaiła się w każdym latającym przedmiocie. Byli uwięzieni jak w klatkach, modląc się tylko o to, by fundamenty wytrzymały jeszcze godzinę tego koszmaru. A potem, jak opowiadał mi Shamir, zgasło wszystko. Świat zapadł się w absolutną ciemność, w której jedynym towarzyszem był ryk bestii za ścianą. To jest ta chwila, w której znika cywilizacja. Nie ma internetu, nie ma zasięgu, nie ma ratunku. Zostaje tylko człowiek i żywioł, który nie ma sumienia i nie da się go przekupić. Kiedy ryk wiatru w końcu ustał, zapadła cisza, która była niemal głośniejsza niż sam huragan. Z drżeniem rąk otwierałem kolejne nagrania, które spływały do mnie od Shamira i Natalii tuż po tym, jak Melissa odeszła. Patrzyłem na ekran i nie wierzyłem własnym oczom. Niektóre nagrania nie nadają się do publikacji, wybaczcie. Ale spójrzcie na te ulice. To te same miejsca, po których zaledwie 2 tygodnie wcześniej biegałem z dzieciakami pod stadionem. Zamiast asfaltu, rzeki błota. Zamiast domów, w których gościli moi znajomi, szkielety z betonu i powykręcanej blachy. Najgorszy jest widok tych zerwanych dachów. Melissa nie tylko zniszczyła infrastrukturę. Ona obdarła tę wyspę z jej kolorów, zostawiając po sobie szarość i duszący zapach gnijącej roślinności na wiele miesięcy. Patrząc na te obrazy z bezpiecznego dystansu w moim własnym domu, trudno nie wpaść w gniew połączony z ogromnym smutkiem. Człowiekowi wydaje się, że panuje nad światem, bo ma technologię, ma precyzyjne plany podróży, ale natura jednym ruchem ręki pokazała nam wszystkim, gdzie jest nasze miejsce. To jest moja puenta z tej wyprawy, choć Melissa próbowała ją zagłuszyć. Żywioł próbował zdemolować wszystkie hotele, zniszczyć porty i połamać każdą palmę na wybrzeżu, ale nie dał rady jednej rzeczy. Nie złamał ducha tych ludzi. To spotkanie u Nadii, wywiad z Shamirem, szalona jazda busem przez wyspę, to wszystko pokazało mi, że serce Jamajki bije w ludziach, a nie w budynkach. Ta wyspa przetrwa, bo ma w sobie ogień, którego nie ugasi nawet największa powódź. Ja zdążyłem wyjechać, wróciłem do bezpiecznego świata, ale oni tam zostali. I choć słońce znów zaczyna świecić nad Montego Bay, odbudowa zajmie im lata. Pomoc jest potrzebna teraz. Jeśli to, co zobaczyłeś w tym filmie, choć trochę Cię poruszyło i masz taką chęć, w opisie pod filmem zamieściłem linki do sprawdzonych organizacji, które realnie działają na miejscu. Shamir i jego ekipa codziennie ryzykują zdrowie, by przywrócić tam normalność, ale potrzebują sprzętu i funduszy. Każda złotówka ma tam teraz znaczenie. Pomóżmy im sprawić, by Jamajka znów była tym radosnym miejscem.